Hej, z tej strony witam was Data977 w kolejnym odcinku z My Offer The World Series. Pora w takim razie na świat U. Kolejny po świecie Q świat zimowy. Tu na sam początek wchodzimy po łatwego power-upa. Pokonujemy tylko Ice Bro i zostawiamy Fire Bro przy życiu. Możemy mu nawet pomóc, odkrywając tamtą drogę. W tym momencie jest uznany za zmarłego. I przechodzimy do sekcji bonusowej. Niestety adwersarze łatwo nam nie dadzą wziąć monet i power-upy. Ale ognista roślinka chce nam w sumie pomóc i zrzucić tego Ice Bro. No niestety nie są głupi. Próbuje po pierwsze zamrozić monety, a po drugie przeskakuje między blokami, ale jakoś się udało. Dziękuję ci bardzo, roślinko, za pomoc. Nie będę cię atakował, dobrze? Mam nadzieję, że ty też uszanujesz to i mnie nie zaatakujesz. No, dziękuję ci bardzo, żegnaj. Idziemy dalej, możemy tutaj już zejść na dół, ale polecam jeszcze trzymać się góry i zgarnąć Starmana. Co prawda nic trudnego nas tu nie czeka, ale mamy masę bazy bitu do pokonania. Już jeden one-up i teraz jeszcze dobijemy roślinkę i drugi one-up, więc myślę, że warto. Czy chcemy się zabić i zdobyć w zamian kilka monet? Jasne, że tak. No już teraz mamy wytłumaczenie, czemu gra muzyka jaskiniowa z Super Mario World 2 Yoshi's Island, bo trafiamy tutaj do podziemi. W tej wodzie możemy pływać. No na pewno nie jest to przyjemne pływanie, ale czego się nie robi dla kilku monet, prawda? Tylko teraz uwaga. Tu jak spadniemy bodajże możemy wybić sobie bloki i przejść. Więc nie jest źle. Tutaj niestety w tym momencie już jak spadniemy w przepaść giniemy, mimo że przed chwilą stamtąd wyszliśmy. Logika z kontry. Tego Louis możemy posiąść po to, żeby móc łatwo zdobyć one-upa. To też uczyjmy. Przyda się nie tylko do zdobycia one-upa, ale też do przeskoczenia tutaj. Już jak widać i tak Fireflower niespecjalnie nam by się akurat tu przydał, bo mamy bazy bitu odporne na Fireflower. I nie ma nic do topienia specjalnie. A Louis ułatwi nam skoki. Tu polecam użyć bazy bitu i pokonać resztę. I poczekać aż Fire Piranha Planty otworzą nam drogę. Znaczy nie zdobyć ci serca, ale czy to ważne? Bylebyśmy przeszli, prawda? O nie, zabiliśmy Fire Bro i musimy roztopić sobie drogę. Czy to już koniec naszych przygód? Na szczęście nie. Że mamy tutaj jeszcze Fireflowera. Tylko nie oberwać teraz od tego Ice Bro. Dobra. W tym momencie tu sobie po prostu wyskakujemy i idziemy do mety. No, w tym świecie będzie bardzo dużo właśnie ognistych, lodowych przeciwników i będą oni raz ostapiać i raz zamrażać monety. Musimy się dostosować do sytuacji. Jeżeli mamy Fireflowera, my też mamy jakiś tam wpływ na przebieg tych wydarzeń. Fireflower, zostawmy go może na później. Musimy uważać na lód, gdyż jest śliski, wiadomo. Myślę, że najgorsze jest nawet nie to, że jest gorzej sterować, ale to, że Mario strasznie spowalnia na takim lodzie. Więc musimy uważać. Tutaj mamy Ice Bro, nie zabijać go, przynajmniej nie od razu. Niech roztopi nam, raczej niech nam zamrozi monety. A w tym momencie to już giń. I możemy przejść. I tutaj mamy Twompa, który nie niszczy Big Blocków. Więc zróbmy to za niego. Będzie to bardzo użyteczne później, jak tu wrócimy. A dlaczego to zobaczymy za chwilę. Tutaj niech nam Fire Piranha Planty roztopi. Przejście, dziękuję. Ten Ice Bro jest akurat bezużyteczny, jego możemy śmiało zabić. I co prawda nie potrzebujemy tutaj przełącznika, żeby przejść przez tę rurę, bo możemy skoczyć od dołu i tak przez nią przejść, nie trzeba tej podstawy. Ale teraz możemy zawrócić i przejść przez właściwą drogę. No i w tym momencie Big Blocki by nas blokowały. I niestety chyba byśmy musieli oberwać i być mały Mario, żeby przejść. Czego raczej nie chcemy robić. Polecam skoczyć tutaj. W tym momencie zablokowaliśmy tego Bro z tej strony. I nie jest nas w stanie zranić, jak jesteśmy po lewej. Z kolei jak będziemy po prawej, będzie mógł nam zamrozić monety i tym samym otworzyć drogę wyżej. No, myślę, że już wystarczy, aczkolwiek chciałbym tutaj przeskoczyć i dojść do checkpointa. Świetnie. Te roślinki po prawej można szczerze mówiąc zabić, nie są do niczego przydatne, a tylko nam będą utrudniać zabawę. Okej.
Tutaj też możemy zdobyć kolejnego darmowego one-upa. Bardzo dużo ich w tym świecie jest. Teraz by się przydało nie oberwać od odcinki. Świetnie. I tu polecam od razu się udać i przełączyć przełącznik. Masło maślane. Ten bro nam niech otworzy drogę do kwiatka, a z kolei niech ten bro otworzy drogę na dole. Dobrze, myślę, że starczy. W tym momencie, będąc szczerym, tego bro na dole możemy się pozbyć. Nie jest on już specjalnie przydatny. Jeszcze zostawiamy tego na górze, żeby otworzył drogę. Świetnie. Aj. Dobrze. O! I tutaj będziemy mieli one-upa. Tylko z jakiegoś powodu, jak zdobędziemy metę, zanim zdobędziemy one-upa, to on się zdespawnuje. Musimy uważać. Ale się udało. Nie wiedzieć czemu, jak zdobędziemy już metę, to jak jest one-up jeszcze widoczny i Fireflower tam na dole, to zostaną zdematerializowane. Nie wiem dlaczego tak to działa. Ale polecam właśnie zrobić tego one-upa w ten sposób, żeby przeskoczyć na taśmą i go złapać, jak jest za taśmą. I dobrze, mamy poziom 3, najtrudniejszy w całym świecie. Muzyka z custom level bodajże do Super Mario World, Frozen Volcano. No, tutaj bardzo użyteczny kwiatek. Tego Icebro możemy pokonać, nie znam do niczego potrzebny. Tutaj mamy one-upa, niestety. O ile Firebro chce nam pomóc, to o tyle Icebro nam przeszkadza. O, pokonaliśmy tego nieznośnego Icebro. No i Firebro też, to był wypadek przy pracy. I możemy zdobyć one-upa. I teraz uwaga, zabijamy tylko jednego brosa. Zostawiamy drugiego przy życiu, ponieważ bro musi nam otworzyć tu drogę. Używając Ice Bolli. To jest coś, czego nie lubię, ponieważ jak zagramy za pierwszym razem, to zapewne zabijemy bro, bo w końcu to nasi przeciwnicy i nie widzimy jeszcze tych monet. I tu się okazuje, że już koniec, nie możemy nic zrobić, bo droga jest zablokowana. Tacy kluczowi przeciwnicy moim zdaniem powinni się odradzać. Myślę, że jest to do zrobienia. Pamiętam w Roman Worlds w ostatnim świecie, w jednym z setupów, w 5. etapie bodajże, były bro, które się respawnowały, gdy zabiliśmy bro. Więc myślę, że jest to do zrobienia. A zabicie gracza za to, że nie mógł przewidzieć, że przecież tutaj będzie musiał zachować jednego bro, to chyba moim zdaniem przesada. Chyba, że jest jakiś jeszcze inny sposób. Fajnie by było, abyś chociaż jedną trafił monetkę tam pode mną. Bo ta wyrwa jest trochę duża, jak sądzisz. No dobra. Chyba załatwia sprawę, co? Jeszcze by się przydało, żeby zszedł. Dobra. I możemy przejść dalej. Mamy Flurry, czyli bałwana z Super Mario Bros. 2. Tak jak tam rzuca się na nas z rządzą mordu. I też nie możemy go pokonać skacząc na niego. Ale możemy go po prostu, gaduję, ominąć. Okej, tu uwaga. Ten checkpoint jest, szczerze mówiąc, nieprzyjemny. Ponieważ jak go zdobędziemy i zestartujemy od tego checkpointa, to od razu Flurry się na nas rzucają. Przynajmniej mamy tutaj Starmana, żeby przejść nieco łatwiej. No tutaj nasze się było już zanurzone. I tutaj mamy gimmick. Twórca chce, żebyśmy zachowali tego Flurry, nie zabili go, a następnie donieśli go aż na prawo. A dlaczego, to zaraz pokażę. Tutaj jakby ten Icebro mógł zamrozić niektóre pociski. Albo być może za chwilę do tego przejdziemy. Tutaj może bazy bitu bym chciał zostawić skorupy. Ło! Jaki parkour robi ten Firebro. Jestem pod wrażeniem, naprawdę. No i tu generalnie chodzi o to, że twórca chce, żebyśmy wskoczyli na górę, skacząc z Flurry, i następnie ten Flurry leci w przepaść. Chociaż da się chyba zrobić taki skok od razu do góry. I chyba dałoby się też jakoś zrobić to skorupą. Zobaczmy. Czy skorupa jeszcze wróci do nas? Chyba nie. Najwidoczniej nie już. Dobrze, w takim razie to będziemy musieli to zrobić normalnie. Jakby ten bro mógł na chwilę... Dobra, świetnie. Tutaj co? Tutaj jest przejście.
Nie chcemy raczej, żeby ten Icebro jeszcze zginął. Musi nam otworzyć drogę. Dobra, tam już jest miło, ale żeby chociaż była tylko jedna szpara. No coś, czego nie lubię właśnie. Czekanie, aż przeciwnik łaskawie nam otworzy drogę. Świetnie. No jakbyś tak łaskawie mógł... No właśnie, no i to jest według mnie strasznie głupie. Czekanie, aż on nam tę drogę otworzy, no. To zanim to zrobi, może spróbujemy zrobić tutaj parkour z tymi skorupami, co? O! No i proszę bardzo. Icebro nie chciał współpracować, także używamy skorupy i dostajemy się do zamku. No i Flurry dzięki nam też nie zginie, nie spadnie w przepaść, będzie tam sobie siedział. Okej. Mamy zamek w sumie dość podobny z wyglądu do tego w świecie Q. Tutaj mamy takie shurikeny z platformami. Chyba widziałem w świecie Z kiedyś takie shurikeny, czyli pewnie się powtórzy jeszcze ten gimmick. Trochę tu było wąsko, ale dobra. Oj, uwaga na tę roślinkę. I też nie chciałbym oberwać od tego rotodiska. Kusiło, żeby uderzyć buraczkami roślinka, ale bałem się, że buraczki się odbiją i trafią kupę i nie będę mógł przejść, więc wolałem nie. No i mamy checkpoint. I tu generalnie możemy sobie wybić drogę. Co też zróbmy, bo czemu nie? Chciałbym pokazać mniej więcej, jak to wygląda. Niestety tu będzie trochę czekania. Byłoby może łatwiej, gdyby nie te gumby. Musimy czekać, aż te gumby tak przejdą. I tylko tracimy czas. A, tu już można przejść, zakładam. Było blisko. O, no jak widać, możemy teraz przejść górą do one-upa. O, z jakiegoś powodu te shurikeny nie są aktywne, jeżeli nie jesteśmy bardzo blisko. Dobrze wiedzieć. Dziwnie to działa, ale dobra. Chciałbym teraz wrócić na górę i zdobyć te wszystkie monety. No tutaj roślinka, ale raczej nie powinna stanowić większego zagrożenia. Tak samo jak pojedynczy trwąb. Muszę przyznać, że zamek jest dużo łatwiejszy niż ten w świecie Q. Tam było dużo więcej wąskich skoków. Zamek w świecie Q nie był jakiś masakrycznie trudny, ale zdecydowanie większe było to wyzwanie platformowe. No i tutaj musimy uważać, te trwąpy nie spadają w przepaść, tylko jak widać się one odbijają. I znowu wrócą. Także no nie jesteśmy w pełni bezpieczni, co? No tutaj też rotodisk. Ok, świetnie. Przeganiemy Fireflowera i możemy się udać już do bossa. W świecie Q Bowser był zamrożony na start. Tu z kolei będzie na odwrót. Bowser na początku będzie normalnie walczył. Jednak co jakiś czas przyjdzie zamieć śnieżna, która go zamrozi. Będziemy musieli zniszczyć jego skorupę. Ciekawy pomysł na walkę, muszę przyznać. O, jak widać teraz. No możemy też zniszczyć jego lodową skorupę skacząc po nim. Nie ma wtedy iframesu, tylko tak się od niego odbijamy dużo. Aczkolwiek, no, oczywiście Fireflowerem jest znacznie szybsza ta droga, przyznacie. A i tak musimy trochę to zrobić. Gdyż jak widać ma masę zdrowia. Okej. No niestety już później bardzo często ta zamieć śnieżna przychodzi. I nie mam dużo czasu, to na pewno. Ale on miał jeszcze mniej.
No i to było na tyle, jeśli chodzi o świat U. Muszę przyznać, że dosyć prosty świat. No po świecie S to te światy się wydają łatwe dość, bo przyznacie, świat S nie był łatwy i nie był krótki. Jaką mamy animację. No naprawdę mocna zamieć wywiała cały zamek. Świat U ukończony. U jak... Sam Dimayo Weibo napisał, że U jak Under Snow, że pod śniegiem w sumie pasuje, bo mamy tą zamieć śnieżną i pokrywało na wszystko śniegiem. Tak to nie mam innego pomysłu, szczerze mówiąc. Jak usłyszałem świat U, to myślałem, nie znając tego świata, że to będzie świat podziemny, underground, to tak najbardziej oczywiste się nasuwa. No tutaj mieliśmy podziemny niby moment w pierwszym etapie, ale to raczej nie wystarczy, żeby uznać to za świat podziemny. Ale mimo wszystko dość prosty świat, według mnie dużo łatwiejszy niż inny świat zimowy, czyli świat Q. Tamten był według mnie trudniejszy, więc bardzo przyjemnie. Mieliśmy zimowe klimaty, teraz mamy obrót o 180 stopni. Świat V, pełen lawy, no tutaj będzie gorąco. Ale to oczywiście już w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby: Pola Kuczaba, Wojta, Zadosłan Domagała, Dave Siawanuje, Wifi Besowito, Pekin Smarty Hedgehog, PKKPS, Neson X, Juszczak, Peznacy, Żurpotnik, Pomidorkos, Game.pl, Piochar, Unigry, Mewtwo, Michała, XKMX, Antyczna Zisa, Kupszy, Kękły 12, Kaski 11, Batek ADM, X-Blaki, Bacze Fire, Players 6, Szymeczek, PM, Games, Danom, Rezultaty na Painio, Tomek 83839, Bandai 106, Filibusa, Muś, Majo Forever, Tosycznie, Baka, Katra, Zaś, Masy, Katra, Majo Hosia, Fox, Nosia, Zefni, Hershey, Teshi, Walker 678, Filipov, Skype, Badak, Smajka, WM, Kenzo, Kecik 89. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam was bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!